Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak sami widzicie, tym razem nie będę gotowała, ani nie będę Wam opowiadała o tych przepięknych miejscach, które odwiedziłam. Dzisiaj za to rozpocznę nową serię na moim kanale i postaram się Wam przybliżyć codzienne życie, kulturę i tradycje w niektórych państwach azjatyckich. Pierwszy swój odcinek chciałabym poświęcić oczywiście Korei Południowej, ponieważ jest ona najbliższa mojemu sercu. Opowiem Wam kilka ciekawostek, o których być może nie słyszeliście, a szczerze powiem, ja sama dopiero co o nich się dowiedziałam. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, a teraz serdecznie Was zapraszam do oglądania. Może teraz powiem kilka słów na temat internetu, który w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny i wielu z nas po prostu sobie nie wyobraża życia bez niego, bo tak na przykład czy wyobrażamy sobie życie bez Facebooka, bez Instagrama, bez Snapchata czy Whatsappa? No raczej nie. I zapewne to, co teraz powiem, nikogo nie zdziwi, ani to nie jest też żadną nowością, że najszybszy mobilny internet na świecie mają Koreańczycy z południowej części Półwyspu. Bo według Speed Test Global Index prędkość internetu w Korei wynosi 110 megabitów na sekundę, podczas gdy w Polsce jest to zaledwie 35, ale to fajnie, bo to wszystko zaczyna się już zmieniać na lepsze. U nas też pojawia się już 5G, że już mamy też światłowody, także jeszcze jakby się tak zwiększyła liczba stacji przekaźnikowych, to byłoby naprawdę super fajnie. Na wszystkie rzeczy możemy patrzeć z dwóch stron. Tak samo jest i z internetem, jest jego jasna strona i jest jego ciemna strona. Z jednej strony jest internet, to jest istna skarbnica wiedzy, tylko musimy o tym pamiętać, żeby korzystać z niej mądrze i umiejętnie. Tak? Niestety w Korei istnieje poważny problem uzależnienia się od internetu już nawet takich dzieci, które dopiero co skończyły 9 lat. W zasadzie myślę, że problem tego uzależnienia dotyczy nie tylko Korei, ale również i innych państw, w tym nawet Polski. W Polsce chociażby próbujemy przeciwdziałać, zabraniając dzieciom korzystania z telefonów komórkowych w szkole, bo niestety bardzo często się zdarza, że dzieci przynosząc telefony potrafią nawet na lekcjach grać lub też oglądać filmy na YouTubie. Także rząd koreański przyjrzał się sprawie uzależnienia dzieci od internetu i w 2011 roku wydał taką ustawę pod taką bajeczną nazwą Cinderella, ale nie dajmy się jednak zwieść tej sympatycznej nazwie, bo jednak ta regulacja prawna mówi o tym, że dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, żeby nie grały jednak w gry online między północą a 6 rano. Czyli mówiąc wprost, weryfikuje się połączenia i grająca młodzież zaraz po północy dostaje tak zwanego nocnego bana i wtedy automatycznie przerywana jest jego gra online. Oczywiście może się też tak zdarzyć, że rodzic wystąpi z wnioskiem o zniesienie takiego ograniczenia. Jeżeli taka jest jego wola i uważa, że to nic złego, że jego dziecko, które jeszcze nie ma 16 lat, gra do rana w gry online, no to już jest indywidualna sprawa. No ale zastanawiam się, na ile te działania są skuteczne i wydaje mi się, że taki proces jest dosyć długi, dlatego że jeżeli dzieciaki nie mogą grać online, to przecież one zawsze są na tyle bystre i wiedzą, że przecież mogą przejść w tryb single player i mogą równie dobrze grać do samego rana, nie zważając na te obostrzenia. No, także jakby nie patrzył, to problem pozostaje. Osoby, które były w Korei, zapewne przekonały się, że Google nie działa tam tak, jakbyśmy tego chcieli, że wyszukiwarka, jest to wyszukiwarka, która nie wyświetli nam wszystkich informacji nam potrzebnych, te, które normalnie byśmy uzyskali w naszym kraju. Mimo tego oczywiście nie ma problemu, bo w Korei działa inna wyszukiwarka, jest to wyszukiwarka Naver, która działa od 1999 roku i obejmuje w zasadzie 70% rynku wyszukiwań i jest bardzo popularna wśród Koreańczyków. Podobnie oczywiście jest z Google Maps, no niestety nie wskaże nam drogi z jednego punktu do drugiego i też nie będziemy mogli skorzystać z funkcji Street View. Też nie ma problemu, bo jest Kakao Maps, która spełni tę funkcję, doskonale nam pokaże, jak się przemieszczać, także wystarczy tylko zainstalować na telefonie i już możemy wyruszać w drogę.
Jeśli już mowa o kakao, to jest to internetowa korporacja południowo-koreańska, która powstała w 2014 roku i dzięki której powstało bardzo wiele użytecznych aplikacji, z których Koreańczycy korzystają na co dzień i naprawdę ułatwia im to życie. Między innymi są to takie aplikacje jak Kakao Talk. Jest to taka koreańska wersja WhatsAppa. WhatsApp oczywiście też funkcjonuje, wystarczy mieć tylko dostęp do Wi-Fi, ale mimo wszystko Koreańczycy wolą korzystać z tych dwóch aplikacji, o których wcześniej mówiłam. Jest również Kakao Maps, o którym wcześniej wspominałam, jest Kakao Metro, Bus, Translator, Story, jest Kakao T. To jest taka aplikacja bardzo podobna do naszego Ubera, no i oczywiście wiele jeszcze innych. Korporacja Kakao oprócz aplikacji stworzyła również Kakao Friends. To są takie bajki z przecudnymi bohaterami, których wizerunek umieszczany jest na różnych gadżetach elektronicznych. Na przykład tutaj mamy obudowę, tak, mamy etui akurat na Samsunga, tu mamy ringi, tak, to jest Epicz. Mamy zawieszkę Epicza też. Tu mamy etui, mamy Ryana, też z ringiem. Tutaj mamy Muzi. Też jest również taka maskotka, która pełni również funkcję takiego jakby stojaka na telefon. No, na artykułach piśmienniczych też jest, na różnych notesikach, na różnych zeszytach. Tak, tu mamy też Epicza, tu mamy Ryana. No i oczywiście też takie portfeliki. Ja osobiście używam to do przechowywania słuchawek, które wiecznie mi się plączą i ciągle mam problem z rozplątaniem ich. Można więc śmiało powiedzieć, że Kakao jest to ogromna korporacja, która w Korei Południowej jest idealną alternatywą dla Facebooka, dla WhatsAppa, dla Ubera czy też dla Google'a. Jeśli chodzi o smartfony, to wszyscy wiemy, bo w zasadzie każdy z nich korzysta na co dzień, że Samsung to koreański producent, zresztą tak samo jak i LG. Także tym dziwniejsze jest, że praktycznie większość Koreańczyków używa iPhony i MacBooki, także bardziej na Amerykę chyba są nastawieni. Będąc w Korei, możecie mi wierzyć lub nie, ale naprawdę miałam duży problem, żeby dostać etui na swojego Samsunga. To, co mi się udało, to kupić, to jest z Kakao Friends, to co wcześniej wspominałam, to jest z wizerunkiem Epicza. No, także, a wszystkie etui naprawdę dostępne, prześliczne, to wszystko są na iPhony. Powszechnie wiadomo, że Koreańczycy bardzo dużo czasu spędzają w pracy. Jeszcze niedawno pracowali po 68 godzin tygodniowo, natomiast teraz zgodnie z prawem mogą pracować tylko 52 godziny, z czego 40 to są godziny podstawowe i 12 godzin to są nadgodziny. I w zależności od długości miesiąca mogą przepracować od 208 godzin do 260. I jeszcze taka ciekawostka, że 15 każdego miesiąca otrzymują pobory, podczas gdy u nas wiadomo jest do 10. Koreańczycy mają też tygodniowo jeden dzień wolny od pracy, ale jest to dzień płatny, czyli jest to u nich niedziela. I teraz kwestia urlopu. Każdemu Koreańczykowi po przepracowaniu jednego roku przysługuje 15 dni urlopu. U nich jest tak, że dni urlopu wydłużają się co 2 kolejne lata. Ustawowo największą liczbą dni urlopu, jaką mogą mieć, to jest 25 dni urlopu. I wygląda to tak, że w ciągu pierwszego roku, wiadomo, nie otrzymują dopiero po pierwszym roku, czyli drugi rok i trzeci przepracowany otrzymują 15 dni, czwarty, piąty 16, szósty, siódmy 17 i po przepracowaniu 22 lat otrzymują dopiero te wymarzone 25 dni urlopu. Dla porównania w Polsce prawo do 20-dniowego urlopu otrzymujemy przez pierwsze 10 lat pracy, a jeśli przepracujemy 10 lat, to mamy rocznie 26 dni urlopu. Nie trudno jest obliczyć, że więcej wolnego mamy w naszym kraju. W ciągu 22 lat pracy Polacy mogą wypoczywać o około 80 dni dłużej niż Koreańczycy. Także pod tym względem mamy bardzo fajnie. W 2017 roku przeciętny Koreańczyk przepracował 2024 godziny, czyli o 130 godzin więcej niż Polak.
W Korei nie ma jako takiego zwolnienia L4, czyli zwolnienia lekarskiego. Nie ma też prawnego wymogu, aby pracodawcy zapewniali go pracownikom. Chodzi oczywiście o te choroby, które nie są związane z pracą, bo jeśli oczywiście są związane, to normalnie Koreańczycy otrzymują zwolnienie, płatny zasiłek. Jeśli jednak zdarzy się pracownikowi, że musi wziąć dzień wolny, no to niestety musi wykorzystać płatny swój urlop. Oprócz tego Koreańczycy mają jeszcze wolne z tytułu świąt narodowych. I w zależności od roku jest to kilkanaście dni. W tym roku, w 2020, przypada, że jest ich 18. Koreańczycy bardzo specyficznie liczą wiek człowieka. Już dzień po narodzinach można mieć 2 lata. W dniu, w którym się urodzi dziecko w Korei, ma już roczek. I tak przykładowo, jak się urodzi 31 grudnia, ma roczek, a dzień następny, 1 styczeń, to już ma 2 latka. A dzieje się tak dlatego, że taki system sięga korzeniami chińskiej tradycji. A wynika to z tego, że Koreańczycy lata liczą od cyfry 1. W Korei też bardzo celebrują pierwsze urodziny dziecka. Wynika to może też z faktu, że jeszcze kiedyś w średniowieczu, w bardzo zamierzchłych czasach, albo jeszcze dalej, była bardzo duża śmiertelność wśród niemowlaków i nie każde dziecko dożywało pierwszego roku. Dlatego cieszono się każdym dniem i taki maluszek był obdarowywany wieloma prezentami. Podczas uroczystości pierwszych urodzin dziecka rodzice wraz z dzieckiem ubrani są w tradycyjne narodowe stroje, tak zwany hanbok. Dziecko dodatkowo ma jeszcze nakrycie głowy też takie tradycyjne. Dziewczynka ma inne i chłopiec też ma inne. Podczas przyjęcia istnieje też taka tradycja, że dziecko wybiera jakiś przedmiot spośród wielu mu podanych. I myślę, że tutaj dopatrujecie się też takiej troszeczkę polskiej tradycji, bo u nas też dziecko wybiera jakiś przedmiot i to będzie świadczyło, jaki dalszy będzie jego los. I tak, gdy dziecko wybierze nić, oznacza to, że będzie miało długie i zdrowe życie. Jeżeli wybierze pieniądze, to wiadomo, że będzie żyło w dostatku i dobrobycie, lub też jeżeli wybierze pędzle i książki, oznacza to, że będzie bardzo inteligentne i w przyszłości wróży mu to karierę naukową. Kiedyś ludzie żyli przeciętnie 60 lat, więc był to powód do radości. No, w dzisiejszych czasach troszeczkę zmienił się standard życia, więc i długość jego też się zmieniła. Koreańczycy dożywają zdecydowanie późniejszego wieku. Miesiąc maj w Korei jest nazywany miesiącem rodziny, z tego względu, że 5 maja obchodzony jest Dzień Dziecka, natomiast 8 maja jest obchodzony Dzień Rodziców. Jeśli chodzi o Dzień Zakochanych, czyli tak zwane walentynki, to Koreańczycy obchodzą go dokładnie tego samego dnia co my. Z tą tego różnicą, że oni to troszeczkę inaczej celebrują. Tego dnia tylko same dziewczyny obdarowują swoich ukochanych, ale czym obdarowują? Czekoladą. Natomiast panowie w drodze rewanżu mają okazję miesiąc później, 14 marca, w White Day, obdarować swoje panie również prezentami. Jest to przeważnie biała czekolada, jakaś biżuteria albo bukiet kwiatów. W Korei też jest taki dzień jak Black Day, który obchodzony jest 14 kwietnia. Jest to taki dzień singli i w tym dniu raczą się oni posiłkami o kolorze czarnym. Najbardziej znaną potrawą to jest jjajangmyeon, czyli to jest makaron z sosem z czarnej fasoli. A co myślicie o tatuażach? W Polsce tatuaże są bardzo popularne, natomiast w Korei spotkałam się też z taką opinią, że osoby z tatuażami są postrzegane jako przestępcy i gangsterzy, ale czy tak jest naprawdę, to... W Korei natomiast nie są zabronione tatuaże, ale faktem jest, że mogą je wykonywać tylko dyplomowani lekarze. Żołnierze jednak służący w wojsku nie mogą mieć tatuaży. Dopiero po zakończeniu służby, jeżeli sobie tego życzą, to mogą się wtedy dzierać. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak i chcielibyście więcej tego typu odcinków na moim kanale, to piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam Wasze propozycje na następne filmiki, także trzymajcie się. Do zobaczenia.